Dzień dobry, w nowym dniu. Słuchajcie, co tu się podziało, to ja nie wiem. Jak dobrze wiecie, USA attack Iran. No powiem wam, że jest to bardzo przykra sprawa, zwłaszcza, że nie mamy jak wrócić do domu. Na szczęście na razie nie chcemy, ale nie wiadomo jak to będzie wyglądało. Na pewno Azja Południowo-Wschodnia bardzo, bardzo ucierpi, powiem wam. Bo przez Rosję nie można lecieć, a przez Bliski Wschód nie. Też nie. Zostaje jedyna opcja Turcja, która omija powiedzmy Iran i Afryka. A większość przesiadek zawsze mieliśmy a to w Dubaju, w Doha, a to w Abu Zabi, gdzie ile tam byliśmy 3 tygodnie temu. Spadły jakieś bombki. Z tego co słyszałem, to sporo influencerów polskich też utknęło w Katarze chyba, jak dobrze pamiętam. I to niemiła sprawa, bo teraz, żeby się do nas dostać, no to zwróćcie uwagę, na jakie linie będziecie wybierać. No ja bym wybrał chyba Turkish Airlines, a, albo jakieś, które się mają przesiadkę z Polski w Stambule. Ewentualnie jakieś, co lecą bezpośrednio już gdzieś tam z Niemiec czy coś, ale są bardzo długie loty. To jest w tej chwili chyba najbezpieczniejsza metoda. Też dla tych wszystkich, co oglądają, wybierają się na dniach i mają przesiadki, to powiem wam, że liczcie się z odwołanymi lotami, jak już nie są odwołane, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, próbowałem kupić sobie tak na szybko bilet przez Skyscanner, zobaczyć. To ceny na najbliższy tydzień w jedną stronę z Manili do Warszawy są w jedną stronę tylko od 6 do 8 tysięcy. Dopiero gdzieś tam za ponad tydzień te ceny spadają do 3-3,5 tysiąca w jedną stronę. To jest tak bardzo, bardzo dużo. Więc poszaleli, powiem wam. No i zobaczymy, co to się będzie działo. No, a jak już tutaj jesteśmy, to też chcę wam odpowiedzieć na wasze komentarze. Chris, myślnik D2L9J, super vlog. Michał, mam pytanie. Ty, Jelin, wzięliście ślub w Polsce czy na Filipinach? My braliśmy ślub na Filipinach, a w Polsce tylko go zarejestrowaliśmy po przyjechaniu. Musieliśmy wziąć ślub ze względu na to, żeby Jelin dostała szybko wizę. Tak naprawdę tydzień po naszym ślubie otrzymała wizę na rok czasu do Polski. A w Polsce po prostu od razu przyjeżdżasz, rejestrujesz akt małżeństwa i nadają ci od razu numer PESEL. Tak? No i potem już normalna procedura, czyli wyrobienie karty czasowego pobytu na 3 lata, które trwa nieraz rok czasu i parę dokumentów jest tam potrzebnych. Jedziemy następnym pytaniem. Małgorzata F4J. Matko, i zaraz zaczęło i mnie swędzić we włosach, gdy sprawdziliście te wszy. A Agnes już siwieje przez budowę. Agnes powiedziała, że tak ma od zawsze. Słuchajcie, z tymi wszami to jest śmiesznie, bo praktycznie bardzo, bardzo często Lili najczęściej i Jerlin dostają. Ja tu nie mam jak, Matt też ma krótkie. Ostatnio była kuzynka Jerlin miała w szyi, przyniosła, wszystkim rozdała. Teraz nasza niania prawdopodobnie, znaczy no to jedyna możliwość, tym bardziej, że ona się właśnie opiekuje Lili, więc no takie są to uroki. A jeśli chodzi o wszy, no to idzie się do apteki, kupuje się szampon i jest z głowy, tak? Nasza niania chciała się już się pakowała, bo wiedziała, że mam wszy i nam nie powiedziała. Już była spakowana, prawda? Więc nie będę wam opowiadał, żeby nie było potem. Ale no to jest tutaj popularne na Filipinach, weźcie to pod uwagę. Dobra, Pedro Rey, Michał, co wyszło z tymi złodziejami kabli? Jakoś się to rozwiązało już? Opracował ten gość jeden? Odpracował? Odpracowywuje cały czas. Było ich dwóch, tych co nam ukradli kable. Jeden był głupszy od drugiego, ale ten mądrzejszy uciekł z budowy i nic. A ten, który no, dał się w to wciągnąć, odpracowywuje. No i jeszcze mu zostało tam parę tysięcy peso do odpracowania. Powinien odpracować do końca budowy. Jedziemy z kolejnym pytaniem. Mamy jakieś? Hanna myślnik VY3NY. Ty nie zdążysz wykończyć, czarno to widzę, gdzie zrobione w koło wyrównanie terenu, posadzenie zieleni. Kto ci przyjdzie do takiego nieskończonego resetu? Chyba nikt, mimo
Wszystko życzę powodzenia. Słuchaj, jeśli chodzi o zieleń, no to trawa z rolki, tak jak u nas. W jeden dzień są w stanie położyć. Odnośnie drzew i krzewów, to cały czas myślę, na pewno będą i z jednej strony siłowni, i z drugiej strony, żeby odgradzały nasz dom. Do tego jakieś palmy, ale trochę boję się, że będzie za mało słońca, więc to wszystko zobaczymy. To też jest chwila, moment tak naprawdę. Bardziej się boję, że nie przyjdą, będzie za mało rąk do pracy i nie skończymy tynkowania ogrodzenia. To jest największy znak zapytania, no bo to jest 200 metrów gigantycznego ogrodzenia zatynkować, potem tego wyszlifować, pomalować. No to przy 20 osobach, no jak każdy zrobi 2 metry dziennie, no to no dobra, no to dobrze pójdzie, no to w 2 tygodnie zdążą. Ale to jest najgorszy mój bolączka w tym momencie. Bas PP myślnik NO4ZZ. Stawiam, że niania, że przywlekła wszy. A gdzie mamusia? Jelly nie ma wszy. Tak, to raczej też obstawiam nianie. Artur napisał, wszy mogliście przynieść z plaży, tak zwane piaskowe albo... Nie, nawet nie byliśmy jeszcze na plaży. Jesteśmy już tutaj 3,5 tygodnia, jeszcze nie byliśmy na plaży. Mieliśmy iść w niedzielę, ale zmieniliśmy trochę plany. No, ale mówię, już się ogólnie pozbyliśmy, więc nie ma problemu. Tutaj ktoś pisze, że powinniśmy pościel wyprać. No, nasza niania już wyprała pościel. No. Barbara DT7241. W dzisiejszych czasach, gdy wojna, myślę o waszych podróżach do kraju. No, powiem wam, że no tak jak mówiłem na początku, to jest duży znak zapytania. Znaczy, znak zapytania, niech oddadzą bilety i po prostu kupimy inną linią. No jest opcja, mówię, najprostsza opcja to jest przez Turcję, która omija Bliski Wschód. Ale nie lubię lotniska w Stambule, tam jest tragiczny. Gdyby nie to lotnisko, trochę droższy bilet, ale na szczęście mamy wyjazd ubezpieczony, więc tym się specjalnie nie martwię, prawda? Jeśli chodzi w ogóle, tutaj czytam kolejny komentarz, jeśli chodzi o szampony na wszy i te gnidy i tak dalej, to powiem wam, że jest problem, bo byliśmy w 3 aptekach i tą saszetkę, te 2 saszetki czy 3 znaleźli i to tyle. Ogólnie są, ale trzeba poszukać, prawda? Tak ogólnie Filipińczycy to zapomnijcie, nikt tego nie kupuje tutaj. Tu akurat w Walencji, wiecie, jest dużo obcokrajowców, więc są dostępne w miarę. Ale my byliśmy w 3 aptekach, żeby znaleźć. Danka 6057. Myślę, że ten dom dla pracowników nie jest za mały, ale może się mylę. Słuchaj, też tak mi się wydaje. Będziemy kombinować. Miejsce jeszcze mamy obok domu, w razie czego, żeby postawić jeszcze jakąś jedną chatkę. Mamy inny problem. Dom może będzie ok, bo oni są przyzwyczajeni do mieszkania w takich powiedzmy pomieszczeniach. Ile będzie? 6 na 7 metrów jest i w tym jest łazienka. Tak? No 40 metrów kwadratowych, prawda? Łazienkę mam jakieś 4 metry kwadratowe. No nie za dużo, troszeczkę za mały, prawda? Ale chciałem, żeby był po prostu na szerokości siłowni. No i trochę się pomyliłem. Inny problem jest taki, że mają tam spać pracownicy, a są 2 pokoje. Jeden jest dla menedżerki, a drugi dla pracowników. Ale nie wziąłem pod uwagę, że może to być kobiety i mężczyźni. I mówię Jelin, żeby rozwiązała ten problem, bo nie wiem, czy w pokoju pracowniczym mogą być koedukacyjne osoby, prawda, różnej płci spać. Raczej planowałem to, że po prostu tam będą sprzątaczki, tak, kelnerki spać i tak dalej, a wszyscy pozostali, czyli nie wiem, jakiś tam ogrodnik, ochroniarze będą spać poza resortem. Ale to jeszcze się wyjdzie w praniu, powiem szczerze, bo no nie wiem. Jak zbudują dom pracowniczy, no to wtedy będziemy decydować, prawda, jak to będzie wyglądało. Danka 6057 napisała, czy te ściany na siłowni takie zostaną? Nie zostaną. Znaczy część zostanie, tak, bo lubię taki właśnie surowy klimat betonowy,
Więc część zostanie. Tam jeszcze będą cokoły gumowe, będą jeszcze jedna i druga ściana będą wygłuszone. No i jeszcze też tam nad lustrem i pod lustrem też będą. Więc na pewno filary będzie widać, że są takie właśnie surowe. No i chyba tyle, tak? Tak jakoś to widzę. Zobaczymy, jak to będzie po skończeniu wszystkiego. No i dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj i o dzisiejsze no, nasze rozmowy. Ja wam powiem, że no mówię, budowa i jeszcze raz budowa. Jak widać i mieliście oczywiście rację, jak byliśmy w Polsce, bez nas, to jeszcze byśmy z 2 lata budowali. Dzisiaj mamy sporo pracowników, ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku, ponieważ mamy gości i nie mam czasu trochę nagrywać. Ale jutro już będzie odcinek z budowy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Jak wam się podobało, to łapka w górę. Napiszcie komentarz odnośnie tego, jak lecicie do Azji teraz, albo w najbliższym czasie, albo wracacie z Azji, to jak się przedostaliście, zwłaszcza teraz, jak są Emiraty zamknięte, zamknięty jest Katar, Arabia Saudyjska też i cały Iran. Czy ktoś wam udało się komuś przelecieć, wrócić albo dolecieć? Jak mówię, patrzyłem tak na mapie, no to najprościej przez Turcję, a potem to już Afryka, prawda? Addis Abeba, Kenia i Etiopia. Tylko problem w tym, że z Kenii i Etiopii nie latają bezpośrednio. Wszystko zawsze miało międzylądowanie na Bliskim Wschodzie. Jedynie Turcja, no i parę chyba lotów jest tam z Niemiec, czy gdzieś tam bezpośrednich do Azji. Co najwyżej przesiadka w jakiejś Tajlandii, bo to trochę bliżej. Ale no jest to strasznie pogmatwane teraz. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnym. Residence, shine.